Witajcie w Muzeum Porsche, właściwie przed drzwiami wejściowymi do tego fantastycznego obiektu, ale dzisiaj nie będziemy zwiedzać wnętrza, tylko skupimy się na tym, co na zewnątrz. Dlatego, że w tym budynku drzemie mnóstwo bardzo ciekawych samochodów, którymi można pojeździć i dzisiaj właśnie będziemy to robić. Zobaczcie, przed nami 4 auta, które łączy jedna wspólna cecha. Mają turbo doładowane silniki. Jest rok 2014, 40 lat od wprowadzenia pierwszego Porsche 911 Turbo. To jest właśnie taki model 930 z silnikiem, który wówczas był strasznie mocny. Wielkie zaskoczenie dla całego świata motoryzacji, że w samochodzie sportowym można założyć silnik z turbo doładowaniem. Auto, które w pierwszej wersji było określone mianem Widowmaker, dlatego że było bardzo trudne w prowadzeniu i gdy tylko włączyło się turbo na zakręcie, mokrym zakręcie, kierowcy bardzo często tracili kontrolę nad tym samochodem i kończyli jazdę w różnych okolicznościach przyrody. Tuż obok fantastyczny samochód. Jeden z 337 egzemplarzy wyprodukowanych Porsche 959, czyli auto, które łączy w sobie technikę wyścigową z drogową i auto, które zapoczątkowało wiele ciekawych patentów w historii marki Porsche w samochodach drogowych. Między innymi w tym samochodzie w 993 po raz pierwszy pojawił się napęd na 4 koła. Pierwszy raz pojawiła się 6-biegowa manualna skrzynia biegów. No i samochód, który dziś można śmiało nazwać mianem kultowego. I wreszcie najnowsze Porsche 911 to jest Turbo S, które ma 560 koni mechanicznych, a więc ponad 100 koni więcej niż 959. Auto, którym można cały dzień zasuwać na torze bez żadnych konsekwencji, które jest w stanie pokonać wiele super aut. No i dzisiaj będziemy także mieli okazję wypróbować jego możliwości. Naszą podróż z Porsche Turbo zaczynamy od modelu 930. Ten egzemplarz pochodzi z końca produkcji serii z 1989 roku i ma silnik o pojemności 3,3 litra i mocy 300 koni mechanicznych. Wnętrze analogowe, skrzynia manualna, brak wspomagania kierownicy, ale jest klimatyzacja i radio. Silnik maksymalną moc rozwija przy 5500 obrotów na minutę, a maksymalny moment 430 Nm przy 4000. Po pełnym wciśnięciu gazu turbosprężarka KKK ładuje ze zwłoką kilku sekund, ale nagroda jest tego warta. Przenosimy się teraz w rok 1988, kiedy ten samochód trafił na drogi, ten konkretny egzemplarz. Porsche 959. Można powiedzieć, że to jest pierwszy super samochód, jaki na drogi publiczne wypuściła marka Porsche. 450 koni mechanicznych z 6-cylindrowego silnika z 2 turbosprężarkami. W tamtych czasach to było coś na miarę odrzutowca albo promu kosmicznego. Samochód, który był koszmarnie drogi, powstał w nieco ponad 300 egzemplarzach. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że to był pierwszy samochód Borisa Beckera, znanego tenisisty, i za to trochę go nie lubię. Auto w tej chwili warte fortunę. Specyficzna skrzynia biegów, 5-biegowa z tak zwanym dogleg, czyli jedynką do siebie i w dół, czyli skrzynia, która wymaga trochę przyzwyczajenia, zwłaszcza podczas ruszania. Zobaczymy, jak przyspiesza ten samochód. Oj, mamy jakąś chyba małą awarię, ciśnienie oleju, ale okej. Udało się opanować sytuację na pokładzie. Zobaczmy, czy sytuacja wróciła do normy.
wygląda na to, że tak. System napędu na 4 koła z możliwością sterowania małą dźwigienką tutaj za kierownicą, gdzie można wybrać jeden z trybów pracy, na przykład na deszczową pogodę albo na zaśnieżoną drogę. Można też dwukrotnie przesuwając w dół wybrać suchą, przyczepną nawierzchnię, wtedy najwięcej siły napędowej idzie na tylne koła. Samochód ma licznik wyskalowany do 340 km na godzinę i to nie są przechwałki, bo faktycznie jest bez problemu w stanie złamać barierę 300 km. Widać, że jest to mało seryjna produkcja, że jest to auto, które stworzono w zasadzie jako prototyp, a potem rozwinięto bardzo ograniczoną produkcję. Widać takie drobne, można by dzisiaj powiedzieć, niedoróbki, czyli próby zamaskowania jakichś dodatkowych urządzeń czy dodatkowego okablowania nakładkami filcowymi. Sama kierownica pochodzi też z Porsche 911, ma tylko tą czcionką specjalną napisane 959, tak aby właściciel doskonale wiedział, w jakim samochodzie siedzi, ale przecież wystarczy tylko zredukować, żeby poczuć to przyspieszenie, prawda? Poniżej 3000 obrotów niewiele się dzieje. Właściwie można by mieć wrażenie, że coś się popsuło. Dopiero powyżej 3000 do akcji wkracza mała turbosprężarka, nakręca obroty do 5000, a potem wchodzi duże turbo i jest to uderzenie mocy. Przede mną jeszcze jeden wskaźnik bardzo ciekawy, który pokazuje ciśnienie ładowania. Jest wyskalowany do 2,5 bara. 2,5. Mimo to silnik wytrzymuje, nawet jeżeli osiągnie się maksymalne ciśnienie ładowania, bo to jest silnik pochodzący z samochodu wyścigowego, z Porsche 935, który dostawał regularnie wycisk na różnych torach całego świata. Teraz przenosimy się na chwilę w słodkie lata 90., a właściwie drugą połowę lat 90. Porsche 911 typu szereg 993. Przyznam szczerze, to mój ulubiony model Porsche 911, dlatego że łączy klasyczny wygląd z nowszą technologią i chyba jest najładniejszym jak dotąd wcieleniem 911. Samochód oryginalnie miał 408 koni mechanicznych. Już wtedy przeniesiono część rozwiązań z 959 do drogowych wersji 911 Turbo, wkładając m.in. dwie turbosprężarki, bo to jest pierwszy model 911 Turbo z dwiema turbosprężarkami. Mało tego, ma też jako pierwszy napęd na 4 koła, ale ma wciąż chłodzony powietrzem silnik o pojemności 3,6 litra. Jak wspomniałem, wersja seryjna miała 408 koni mechanicznych, natomiast ten egzemplarz jest fabrycznie wzmocniony do 450 koni, a więc ma dokładnie taką samą moc jak dekadę wcześniej Porsche 959. W Porsche 911 993 wprowadzono 6-biegową manualną skrzynię biegów. To też pierwszy taki przypadek w modelu 911. Skrzynka pracuje bardzo gładko, te drogi prowadzenia są znów naoliwione. To czuć po prostu pod ręką, jak ten mechanizm fantastycznie pracuje. To jest sama przyjemność zmienianie tym lewarkiem kolejnych przełożeń. Silnik nie brzmi jakoś wyjątkowo. To jest chyba największe rozczarowanie w tych turbodoładowanych 911. Właściwie słychać tylko trochę mechanicznego pobrzękiwania. Nawet nie ma tego charakterystycznego bulgotu boksera, no ale z drugiej strony jest ogromna wydajność. No i teraz zobaczymy, jak ogromna. Strasznie gładko, strasznie płynnie nabiera obrotów. Oczywiście moment obrotowy pojawia się w górnym zakresie obrotów, powyżej 4000, ale wow, ale to idzie.
A teraz przeskok o lata świetlne do przodu. Jest rok 2014. Jesteśmy w najnowszej generacji Porsche 911 Turbo S. 560 koni mechanicznych z pojemności 3,8 litra. To jest moc, która pewnie nie śniła się inżynierom z Weissach, kiedy opracowywali Porsche 959. Lata świetlne dlatego, że bardzo dużo zmieniło się w tym samochodzie. Dopiero po szybkim przejściu przez kolejne generacje widać, jaki postęp został dokonany na przestrzeni lat. Choćby w wielkości wnętrza. Już teraz nie mogę swobodnie sięgnąć do podstawy przedniej szyby, tak jak w modelu 930, dlatego że kabina jest znacznie większa. Zwiększył się rozstaw osi, co poprawiło stabilność prowadzenia i ilość miejsca w środku. Ale najważniejsze to, co zostało włożone pod tę karoserię, to jest mechanika. A więc podobnie jak w modelu 959, napęd na 4 koła. Podobnie jak w modelu 959, czujnik ciśnienia w oponach, tam zastosowany po raz pierwszy. I podobnie jak w modelu 959, wyświetlacz, który pokazuje, jak rozdzielany jest moment obrotowy pomiędzy przednią a tylną oś. Ten samochód jest bardzo prosty w prowadzeniu. 911 Turbo S najnowszej generacji z absolutnie każdego kierowcy uczyni bohatera nawet najtrudniejszego toru wyścigowego. Mamy aktywne zarządzanie momentem obrotowym, mamy aktywną aerodynamikę, mamy ceramiczne hamulce, mamy skrzynię PDK, która właściwie sama za nas zmienia biegi. No i właściwie okazuje się, że w takim samochodzie kierowca staje się tylko dodatkiem. Pytanie, czy zbędnym? No ja bym wolał jednak trochę bardziej aktywnie poprowadzić samochód. Na szczęście 911 w najnowszej generacji daje taką możliwość, ale kiedy pomyślę o tym, jakich doznań dostarczały poprzednie generacje, to myślę sobie, że tamte są trochę bardziej prawdziwe. Przyspieszaliśmy już kolejnymi generacjami Porsche 911 Turbo. Pora wcisnąć gaz do oporów najnowszej. Samochód zakrzywia czasoprzestrzeń. Horyzont jeszcze nigdy nie był tak blisko. Ale znowu małe rozczarowanie. Dźwięk silnika to nie jest do końca to, czego spodziewamy się po najmocniejszej wersji jakiegoś samochodu sportowego. Słychać dużo szumu wpadającego powietrza do silnika. Słychać głównie turbosprężarki. No i gdzieś pobrzękiwanie tego silnika za plecami. Chciałbym trochę więcej dźwięku, trochę więcej tych takich słyszalnych emocji, bo przeciążenia i przyspieszenia są absolutnie nieziemskie. Każda kolejna generacja Porsche 911 Turbo ma w sobie coś wyjątkowego. Ta była pierwsza i najbardziej brutalna. Ta chyba najpiękniejsza. A kiedy sumować wszystkie generacje, a przecież nie mieliśmy ich tutaj wszystkich naraz, to otrzymujemy taki samochód. Auto, które nadaje się do codziennej jazdy, jest bardzo mocne, a jednocześnie wygląda fantastycznie. A ten samochód, czyli 959, to ćwiczenie, którego Porsche pewnie już nigdy nie powtórzy, ale nie musi, dlatego że ma wiele innych modeli, które stanowią poligon doświadczalny dla przyszłych rozwojowych konstrukcji.